No wiem, też mi ulżyło. Ale trochę strachu było, co? Dobra, no to jutro się dzwonimy. Pa. Patrycja, pośpiesz się. Spóźnisz się. No. Na 9 mam. A Walędziak i tak listy nie sprawdza. Dobrze, dobrze, nie mamy czasu. Ty nigdy nie masz czasu. O co ci chodzi? Kiedy zamierzałeś mi powiedzieć? O czym? O czym wszyscy na dzielnicy mówią. Że babcia wykończyła Czarnego. Zbieraj się, Patrycja. Nie chcesz, nie mów. Sama im powie, chyba mogę ją odwiedzić. Nie masz lepszych pomysłów? Gdzie, w areszcie? Wolałabym wpaść na kawę i pączki, ale chwilowo to chyba nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę. Dlaczego? Chcę odwiedzić babcię, co w tym złego? Wybij sobie to z głowy, Patrycja. Proszę. No, co tam, Bercyn? Jesteś już w fabryce? No, w drodze jestem. Mamy trupa na Słonecznej. Pospiesz się. Dobra, już jadę. Na razie. Patrycja, posłuchaj, czasem jest... Śpieszę się. Szkoła, pamiętasz? No, w końcu zrozumiała. Jeden szybki ruch i panna wykrwawiła się na miejscu. Nóż, co? Do tego ostry. Cięcie też profesjonalne. Nawet mu ręka nie drgnęła. A skąd wiesz, że to facet? Ja tak zakładam. Wiesz, podrzynanie gardeł to raczej męska domena. Kiedy zginęła? Patolog mówił, zanim się zwinął, że gdzieś koło północy. Może trochę wcześniej. Założy się, że świadków brak, co? No, dozorca znalazł ją nad ranem, ale było już po wszystkim. Rozpoznał ją. Dziewczyna nazywała się Marika Bednarska. Wynajmowała to mieszkanie. Słabe miejsce sobie wybrała. No, tu najtaniej. Dzwoniłem do właściciela mieszkania. Za chwilę przyjedzie i nas tutaj wpuści. Był trochę rozżalony, że mu się najemczyni wykruszyła. Ofiara nie miała przy sobie ani portfela, ani telefonu, co mogło wskazywać na motyw rabunkowy. Mogło, ale nie musiało. W końcu byliśmy w samym środku Gorczaka, a tutaj widzieliśmy gorsze rzeczy. Niestety. Nie no, znowu. No, jak w. Z 2 metry będą, psia mać. W porządku? A co, ma nie być? No jak człowiek gada sam do siebie, to raczej nie jest. Z inteligentnym typem przynajmniej konwersuje, nieczęsty przypadek na dzielni. Dobra, młody, nie bądź taki hop do przodu. Gościu, zazdrościsz, bo za niańkę robisz, czy co? Ciu. Jeszcze portfela zapomniałem. O, siema.
Mirek, cześć. Jak życie? Bo wiesz, nic tak nie łagodzi bólu istnienia jak dobra szama od wczesnego rana, nie? Co? Że nie pogadamy dzisiaj, bo idę do pracy, jeszcze muszę na komisariat wstąpić. A, no spoko. Ale to ja w sumie też się przejdę, wiesz? Hasło. Gość pyta, kiedy będzie mógł ponownie wpuścić mieszkanie na rynek. Aż tak mu się śpieszy? No co się dziwisz? Kryzys. Dał mi telefon do rodziców ofiary. Jej własny zresztą też. Dzwoniłem, ale ma wyłączony. Tu go nie ma, przynajmniej ja go nie znalazłem. Jak długo mieszkała na Gorczaku? 5 miesięcy. Właściciel był zadowolony. Studentka płaciła na czas, żadnych imprez, burt. Reszta go nie obchodziła. Piątka, jakiś klient twierdzi, że zna denatkę. Wpuść go. Rzekomy przyjaciel nazywał się Błażej Chrzan. Był on umówiony z ofiarą na powtórkę przed sesją. Ale był tak roztrzęsiony, iż trochę trwało, zanim doszedł do siebie. Kiedy się uspokoił, dopiero wtedy można było z nim porozmawiać. Myślałem, że ten gość nadal żartował. Kurwa. Przykro mi. Muszę panu zadać parę pytań, to ważne. Dlaczego mieszkała na Gorczaku? W rankingu dzielnic to raczej nie wygrywa. Nie wiem. Tutaj jest przynajmniej tanio. Może trochę daleko od cywilizacji, ale da się przyzwyczaić. Co studiowała? To co ja. Italianistykę. Plan był taki, że po studiach miała wyjechać do Milanu, poderwać jakiegoś milionera i wieść Dolce Vita. No a na polskim gruncie spotykała się z kimś? Nie, wybredna była. Fajna laska, to co miała się z byle kim spotykać. Wolała przysiąść do książek, żeby stypendium może dostać. Rodzice? Bieda z nędzą. Sama im podsyłała kasę z tego, co dorobiła. To znaczy z czego? Różnie. Korki, knajpa. Tutaj akurat słabo szło. Zbyt delikatna była. Prawdziwa dama. Miała jakieś problemy? Może wrogów? Skądże? Wszyscy ją lubili. A wiadomo, kto to zrobił? Percyn. Pan poczeka chwilę. Co jest? No zobacz, co znaleźliśmy w łazience. Była w ciąży? Nie. Ale z jakiegoś powodu to zrobiła. No i jeszcze to. O kruca. I co, w mieszkaniu to trzymała? W skarpetce. To jeszcze będę miał parę pytań do pana. Zapraszam. Nie no, ale ile można czekać? No, obowiązki wzywają, życie, rodzina, wie pan. Także, ba. 3 żony, 6 dzieci, wiem. Dobra, robota, tak? Na swoje się przeniosłem, teraz w gastronomii robię. No to zorganizuje pan jakąś audiencję czy coś? Dobry? Dobry. Widoczny. Od rana petenci czekają, ty latasz jak wolny elektron, a niektórzy mocno niecierpliwi tutaj są. Słuchaj, wezwij techników, niech wezmą tego laptopa, jest zabezpieczone hasłem. Niech spróbują z niego coś wyciągnąć. Państwo do mnie, tak? Świetnie. Razem czy osobno? No, przyszliśmy razem, ale sprawę każdy ma swoją. Rozumiem. To kto pierwszy? A nie no, to panie mają pierwszeństwo, oczywiście. Ewa Dąbrowska, dzień dobry. Dzień dobry. Krat. Bardzo proszę. Prosto. Dziękuję.
Stalker. Stalker i zbóg. No świr jakiś po prostu. Zresztą niech sobie pan sam poczyta. Niech się pan nie trudzi. Chyba i tak wszystko zamazałam. Rozumiem. To są te listy, tak? Niezły ten czerwony stanik, ale czarna koronka bardziej ci pasuje, kotku. No, trzeba przyznać, że gust to ma. A ten stanik już dawno się nadawał do wyrzucenia, ale jakoś tak, wie pan, żal mi było. Zero waste, sam pan rozumie. Nie zaniedbuj trójgłowego ramienia. Co to znaczy? A, ćwiczę w domu z apką. To zawsze taniej niż karnet na siłownię. Rozumiem. No to jest mocne. Tamten typ nie jest dla ciebie, rucha wszystko, co się rusza. Akurat za to jestem mu wdzięczna, ale wie pan co? Ja już mam dość. Naprawdę mam dość. I zaczynam się bać. Pani kogoś podejrzewa? Może jakiegoś znajomego? Może jakiś były chłopak, fan? Gdybym wiedziała, to bym sobie sama poradziła. No tak to tylko w zasłony zainwestowałam. A jak to długo trwa? Nie wiem, z 3 miesiące? Wie pan, na początku to mnie bawiło, ale teraz? A co jeśli temu świrowi same liściki już nie wystarczą? A co jeśli będzie chciał się włamać? No tak, dobrze. Proszę pani, na początku to spiszemy wszystko po kolei, a potem zobaczymy, co dalej, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Kurwa, pojebało cię? Może od razu po psy zadzwoń, co? Co będą po próżnicy tak za tobą węszyć? Zobacz to. Za cienki jesteś, a możesz być jeszcze cieńszy. Sorry. Ja nie chcę mieć kłopotów. Chcę spotkania z tym chujem. Z Andrzejem w sensie? I ty mi w tym pomożesz. Niby jak? Coś wymyślisz. Otwórz. Ale złapiecie tego świra? No, zrobimy, co w naszej mocy, dam znać. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Widzenia. Dobra, Żaba, a co z tobą? Jaka sprawa? No to pan wie, że ja w biznesy poszedłem, nie? Food trucka mam. A czym kormisz? A po tajsku. Takie trochę multikulti, jest tam kary, tomium, nie? No ale wiadomo, trzeba krzewić tolerancję w narodzie ogólnie, no. KFP. Kaszanka, flaki, pyzy. To by się sprawdziło. Popyt jest, pan przyjdzie, spróbuje i na bank wróci. Dobra, smakosza. To, że biznes masz, to ja wiem. A teraz o co chodzi? No to tak, no codziennie ktoś mi przestawia food trucka o jakieś 2-3 metry. Straż miejska. Nie no, miłosnych liścików raczej nie zostawiają, panie potoczne. No, co rano przyjdę, to wózek gdzie indziej stoi. 2-3 metry to niewielki problem. No niby nie, ale w końcu to moja własność, tak? Ja decyduję, ile ma stać i gdzie ma stać. No ale Żaba, chyba nic się nie dzieje z tym food truckiem, nie? Żadnych fantów ci nie kradną. Może jakiś żart, po prostu. No to mega słaby żart w takim razie. To jest niska szkodliwość czynu. Tyle w temacie. Dobra, czyli jak zawsze. To dzięki za nic. No. Sam gnoja znajdę w takim razie. Jeszcze ma strata czasu. To, czy musiał, to bo nie zaciągnął ręcznego i są hece. Zgłodniałem. Następny. Jędrek, chodź na chwilę. Słuchaj, dzwoniłem do rodziców tej Mariki. Matka mi prawie zemdlała. Mówiła, że dziewczyna była spokojna, bez nałogów. Coś oprócz tej laurki mamy?
No nic. A na laptopie coś się znalazło? Technicy jeszcze nad nim pracują. Billingów też jeszcze nie mamy. Mają jakiś problem w systemie. Co z tą kasą? Ile tego było? 15 koła. Nie widzę entuzjazmu. No i bo nie ma powodu. Znaleźliśmy na tych pieniądzach odciski palców denatki jeszcze z 8 osób, ale żadnej z nich nie ma w bazie danych. Słuchaj, a może ta kasa była na aborcję? Denatka nie była w ciąży. No nie była. No ale mogła spanikować. Wszczęła fałszywy alarm. No i co? Myślisz, że to potencjalny tatuś ją załatwił? Puściły mu nerwy, nie chciał się zajmować pieluchami? Nie wiem. Same znaki zapytania, panocku. Potoczny, słucham. Tak? No to świetnie, już idę. Technicy mają dostęp do laptopa denatki. Okej. Ale piękna jesteś. No popatrz. A mamusia mówiła, że taka grzeczna dziewczyna. Jak myślisz, to jest seks taśma, czy ona po prostu nagrywała tego typa bez jego wiedzy? Cholera wie, czy to jest jej kochanek, czy może klient. Mam jej bilingi. Na chwilę przed śmiercią dziewczyna gadała z jakimś gościem, jak on się nazywa? Jakub Stanecki. On mieszka na Gorczaku. Może to on. Za chwilę mają tutaj przyjechać rodzice dziewczyny. Kopnąłbyś się do tego Staneckiego? Mieszka na Krochmalnej. Pogadasz z nim? Cześć, Kasiu. Zjesz z nami obiad? Dziękuję, ale nie mogę. Mama czeka. Jedziemy do dziadka. To może innym razem. Obiad za godzinę. Wszystko w porządku? Tak. A czemu pytasz? Nie wiem, jakiś dziwny jesteś. Jak nie ty? Nie, no co ty? Wszystko okej. Na pewno? Zdzwonimy się? Tak. Pa. Dobry. Dzień dobry. Pan Jakub Stanecki? Tak. Aspirant Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. O co chodzi? O Marikę Bednarską, nie żyje. Może mnie tutaj? Gdzie ją wyrwałeś? W barze. Pracowała tam. Zaczęliśmy gadać i jakoś to już poszło. Myślałem, że będziemy razem. Ty, ona i twoja dziewczyna, tak? Nie. Kasia jest miła, ale nic z tych rzeczy przed ślubem. Chyba pan rozumie. Powiedzmy, że rozumiem. Ale nie rozumiem, dlaczego wzykałeś się z tą Maryjką bez zabezpieczeń. Znaleźliśmy test ciążowy u niej na mieszkaniu. Gumka nam pękła. Ona spanikowała. Ja trochę też. I jak ona zrobiła test, to też zrobiłem. Dla jaj. Tylko mój wyszedł pozytywny. Jak długo się spotykaliście? Parę miesięcy. Nie mogę uwierzyć, że ona... Powiem pan, co się stało? To był wypadek. Co ja mam teraz zrobić bez niej? Czyli to była ta jedyna, tak? No niestety ty dla niej nie.
Nie rozumiem. Nie byłeś jedyny. Co? Kojarzysz typa? Nie. No to pomówmy o konkretach. Kajżeś był wczoraj w nocy. Byrcyn przeciągnął chłopaka pod przysłowiowym kilem, ale ten szedł w zaparte. Ze łzami w oczach przysięgał, że nie zabił swojej kochanki, że myślał, że tylko sypia z nim, no i że ma alibi. Wszystko to brzmiało wiarygodnie. Jednak postanowiliśmy to sprawdzić. Kolega potwierdził twoje alibi, ale proszę, żebyś na razie nie wyjeżdżał z miasta. A powie mi pan, co jej się stało? Że nie żyje? Nie mogę. Idź do domu, pogadaj z dziewczyną. Po co? To nie ma sensu, skoro nie ma już Mariki. To jest pojebane. Co tam? Byrcyn, No. jak pokazałeś mu zdjęcie typa, który bzykał denatkę, No. Co? nic sam jeszcze nie wiem. Ta reakcja chłopaka to był taki krótki błysk w oku, takie lekkie skrzywienie w twarzy. Chłopak bardzo szybko się pozbierał, ale wrażenie pozostało. Czasem w policyjnej robocie bardziej liczy się intuicja, nos, niż namacalne dowody. Gdzie byłeś? Dzwoniłam do ciebie, ale nie odbierałeś. 3 razy odgrzewałam ci obiad. Musiałem się przejść. Ale gdzie? Nieważne. Co się z tobą dzieje? Kasia dzwoniła i pytała o to samo. Mam jej kurwa dość. Słucham? Kasia to jest bardzo Daj porządna spokój. dziewczyna. Widziałaś ojca? Wiesz, gdzie jest? A skąd ja mam wiedzieć? Jeździ pewnie tam, gdzie zawsze i szuka części do tych swoich gratów. Buraczki. Poczekaj, mam chyba jeszcze jeden słoik w piwnicy. Ty skurwysynu! Jak mogłeś? Co ty robisz? Oszalałeś! Jezus! No chodź! Co ty robisz? Dostaniesz! Co sobie myślałeś? Rzuć na dół! Rzuć, powiedziałem! Panie, weź go pan! Rzuć! To jest wszystko jego wina! Droga! To jest jego wina! Kim pan jest? No, przedstaw się panu, tatusiu. I wszystko stało się jasne, chociaż jednocześnie cholernie skomplikowane. Obaj podejrzani, ojciec i syn, mieli motyw. A w dodatku syn stracił alibi, gdyż jego kumpel zadzwonił i powiedział, że nas okłamał. Z nożem na ojca? Chłopaku, możesz pójść za to siedzieć. Pan nic nie rozumie.
No nie rozumiem, wytłumacz mi. Marika była moja. Kochałem ją. A on co? Bzykał ją jak jakąś dziwkę. Nie tylko za moimi plecami, ale też za plecami matki. No skąd miałem wiedzieć, że się tak wkręci? No miała być tylko do ruchania. To znaczy, że pan wiedział, że oni... A co pan myśli, że ona sama się nie zainteresowała? Oni podobno poznali się w barze, zgadza się? Wie pan co? Mój syn jest inteligentny, zdolny, a to dupa nie facet. Musiałem mu trochę pomóc, że tak powiem. On ma dziewczynę, nie? No, ma. Żonę taką. Co to z nią tylko... No, dopiero po ślubie wszystko, nie? No, a chłop to musi zamoczyć przed ślubem, nie? I to nie raz. No, i ta Marika, no... Tania nie była. Ale warta każdej złotówki. Płacił jej? Niemożliwe. Ona mnie kochała. Kochała, kochała. Tyle, że za pieniądze tatusia. Nie. Ona taka nie jest. Nigdy by mi czegoś takiego nie zrobiła. Była bardzo otwarta. No, wystarczyły 2 drinki i już mnie zaprosiła do siebie. Od razu wiedziała, że szukam takiej jak ona. Płacił jej pan za siebie i za syna, co? Płaciłem. Płaciłem, uczciwie płaciłem. No, a potem zaczęły się kłopoty. Jakie? Takie? Skąd to macie? Szantażowała pana? Zagroziła, że powie żonie. O wszystkim. No to co miałem robić? Zapłaciłem 15 000 raz. A ona chciała więcej. A teraz, skoro nie żyję, to sytuacja chyba się sama rozwiązała, nie? Pan sobie nie pomaga. Ale to nie ja! Nie ja! Ja tej dziwki od tygodnia nie widziałem. Dariusz Stanecki miał motyw, sposobność i narzędzie zbrodni. Bo nóż, którym zaatakował go syn, pasował do rany zadanej Marice Bednarskiej. Mam cię! Puść! Stój, stój! Z cukrem. Dzięki. Nic mi skurwiel tatuś nie dał na papier. Chociaż do rana go maglowałem. A teraz jeszcze żąda papugi. Jakieś alibi? No ma, ale takie do podważenia. Dobra. Wypocznij. Stój, stój! Nie szarp się na miejscu, już jesteś... Stój! Stój! Ej, co jest? Co? Otwórz to. Sam ty padorwałem, bo wy jak zwykle nic nie robicie. Stój! Zostaw go. Zostaw, co ty robisz? Trzymam! No ściągaj ten worek. Co to za zabawa? Skargę wniosek, gnoju jeden! Żeby tak ludzi straszyć? To ja wniosę skargę za przesuwanie mojego food trucka, rozumiesz pan? Nad ranem go dorwałem. Ty kupniarzu, ja ci zaraz... Ty! Przestań! Co to za szarpanie tutaj? Zaraz razem wylądujecie na dołku. A ty się uspokój. Dobra.
Dobra. A pan pójdzie ze mną. Otwórz. No proszę, proszę. Będą mi tu awantury urządzać. Prosto. I w prawo, zapraszam. Jakby pan był na moim miejscu, To co? To też bym food trucki po nocy przestawiał? dziecko mam. Syna, 3 miesiące ma. No gratuluję. A co to ma wspólnego? No bo żona się nasłuchała tych feministycznych bzdur i powiedziała, że ja mam zostać z małym, a ona wraca do pracy. No to chyba dobrze, nie? No nie protestowałem, bo więcej zarabia. No ale myślałem, że to będzie kaszka z mleczkiem. Panie, wiesz pan, ile się trzeba przy dziecku urobić? No trzeba. Ale nie trzeba przestawiać samochodów po nocy. Dla widoków to zrobiłem. Sąsiadkę mam taką, że... Klękajcie narody. No niunia taka, że palce lizać. Naprzeciwko mieszka, zasłon nie miała. Podglądał ją pan, tak? Ja tam podglądał od razu. Cud natury podziwiałem. No a ten food truck mi czasem zasłaniał. Moment. Te listy. Ten czerwony stanik, ta czarna koronka i te wszystkie inne świństwa. To pańska robota, tak? Gdyby pan ją widział. Cycuszki, dupka taka, nogi do szyi, a elastyczna jaka. Nie to co moja. Pan wie, że to przestępstwo? No panie, no przecież też pan jest facet, nie? No, co miałem robić? Ciągle tylko kolki pieluchy, no. Święty by cierpliwość stracił. Wie pan co? Przepraszam. Słucham. Potoczny. Po co? Za ile i gdzie? Dobra, za godzinę. No chyba mnie nie zamkniecie. No to pan się doigrał. Proszę pana. Pan wstanie. I zapraszam. A to spotkanie potoczne. Czego potrzebujesz? Zderzaka czy maski? Co ty jaja sobie robisz? Nerwowy rocznik. Mów szybko, po co mnie tu ściągnąłeś, bo kupę roboty. Własną matkę do paki ładujesz? Co ty, Marcin? Chcesz mnie zastrzelić? Strzelaj. A co ty kurwa, Andrzej? No. Myślisz, że miałem coś z tym wspólnego? Co? Wypłynęła spluwa z paluchami matki. Sama wypłynęła, tak? No pomyśl. Sama. Kurwa. To trzeba było go powstrzymać. Ciekawe jak. Jakbyś chciał, to byś znalazł sposób. To po to mnie tu ściągnąłeś, Sylwia? Andrzej.
Uważaj, Sylwek, na tego gościa. Bo źle skończysz. Kurwa! Kurwa! Ja pierdolę. Zbieramy się? Ojca nie ma i nie wiem, kiedy będzie. Ja nie do niego. Do babci przyszłam. Do Marii Potocznej znaczy się. To świetnie. Ale jej też tu nie ma. Ja wiem, że ojciec panu kazał tak powiedzieć. Rączka rączkę myje, co? Cała Potoczna, wypisz, wymaluj. Nie wyjdę stąd, dopóki się z nią nie zobaczę. Cześć. Cześć. Co ty tu robisz, Patrycja? Nie zabronisz mi. A co mam ci zabronić? Przyszłam do babci. Chyba mam prawo się z nią spotkać. A babci musisz zapomnieć. Tak jak ty? Tak jak ja. Dzięki, Sławek. Jesteś zdrajcą. Masz gdzieś rodzinę? Twój problem. Ale ja się jej nigdy nie wyrzeknę. Patrycja. Jędrek? A co ty masz taką minę, jakbyś... A nie twoja sprawa, Co? No nie moja, to nie moja. W porządku. Ale moją i twoją sprawą jest to, że Dariusz Stanecki ma jednak żelazne alibi na czas zabójstwa Mariki Bednarskiej. Musiałem go puścić godzinę temu. Czyli znowu nic nie mamy, tak? No, skoro to nie ojciec, ani nie syn, bo on też ma alibi, bo w czasie zabójstwa był ze swoją oficjalną narzeczoną, no to zostaje tylko jedna opcja. Z tym akurat nie mogłem się zgodzić. Według mnie opcje były dwie. Obie zdradzone kobiety miały motyw. Pytanie tylko, która zabiła. To właśnie musieliśmy ustalić. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No, świetnie. Czyli gotowe. Gotowe, dobra. Tak? Wiem, co zrobiłaś. Słucham? To pomyłka. Za 10 000 może być i pomyłka. Spotkajmy się o 19:00 na szrocie przy ulicy Wawelskiej. Lepiej, żebyś się nie spóźniła. No. No i teraz pozostaje czekać, czy się ruszy, czy się nie ruszy. Dzwoń do następnej podejrzanej. Tak, słucham? Wiem, co zrobiłaś. Masz? Ale tylko 5 000. A na razie zdobędę więcej. Potrzebuję tylko więcej czasu. Czas się znajdzie. Komisarz Maksymilian Byrcyn, komisariat na Gorczaku. Jesteś zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Mariki Bednarskiej. Ale... Co miałam zrobić? Stój, Widziałam nagle... stój. Taka ładna była, młoda. Dokładnie w typie Darka. Wszystko jest na niego. Dom, samochód, zostałabym z niczym. Tacy mądrzy jesteście. Chujo. Całe życie mu poświęciłam. Obiadki, skarpetki, nawet teściowie i tyłek podcierałam, jak umierałam. Sobie jakąś nową dupę znalazł. Należały się. Drugi raz bym to samo zrobiła. Idziemy. O!
W domu Mirelli Staneckiej znaleźliśmy portfel i telefon denatki. Interesował nas jeszcze sposób zabójstwa, można powiedzieć, mało kobiecy. Okazało się, że Stanecka za młodu mieszkała na wsi i wraz z rodzicami szlachtowała wieprze. Dlatego miała ogromną wprawę. Kochała go przynajmniej? Czy kochała mojego syna? Na pewno nie. Sprzedajna dziwka była. Ale niewykluczone, że uratowała mu życie. O czym pan mówi? To już powie pani syn na widzeniu. Jeżeli przyjdzie, zapraszam. Sławek? Zbierz ludzi i kup 10 testów ciążowych. A kto zaciążył? Ja, ty, wszyscy. To coś piłeś, Potoczny? Jeżeli u faceta wychodzi pozytywny test ciążowy, to może się okazać, że ma nowotwór. Rozumiesz? No już. Patrycja? Patrycja, dogadajmy się jakoś. Może kupię pizzę pepperoni, tę ulubioną, którą... Abonent chwilowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Świetnie. Potoczny, słucham. Żaba, panie Potoczny. A kiepski moment wybrałeś. Wiem, czekam u pani Marii. A dlaczego tam? Ale chodzi o Patrycję. A co się stało? Patrycja. Co z tobą, dziecko, co? No, trochę ją ścięło niestety, leżała pod drzwiami pani Marii. A to ja pomogę. Co ty wyprawiasz, Patrycja? No się trochę porobiło, co? Pani Maria w pierdlu, pan Marcin, cholera wie gdzie. Chodź. Ja współczuję. Dobry z ciebie chłopak, żeba. Dzięki. To nie ma za co. Śmiertelny postrzał w głowę. Patolog ma proste zadanie. Że tak zarzucę sucharkiem, stosunkowo udana noc. Jak widać, nie dla wszystkich. Pierdol się ode mnie, bo pożałujesz! I z kim ty tak tam piszesz, co? Z narzeczonym. Wariat.